Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, trochę się ogarnąłem i wreszcie mogę Wam tak konkretnie przedstawić najnowszego, że tak powiem, kolegę u mnie w moich modernizacjach, kombinacjach i słuchajcie, całej reszcie, także poznacie, co to za kolega. Znaczy no, to już widzicie, co to jest. To jest kolega Noel. Noel jest buforem i poznacie dzisiaj co się składa na ten bufor i ile to kosztuje, bo mam też ceny odnośnie tego zbiornika, bo ten zbiornik jest robiony na wymiar wejścia tutaj do mnie, futryna była wyrzucona, i na wymiar do sufitu. Także zbiornik jest dosłownie, znaczy to jest maksymalny zbiornik, jaki mógł wejść tutaj do mnie bez ocieplenia, bo on tutaj wszedł, że tak powiem, goły i dopiero był ubierany tutaj na miejscu. Także koszty ubierania to też są osobne koszty, bo chłop się narobił, powiem Wam. Także co? Będę przedłużał. Lecimy do tematu. Słuchajcie, takie cudo. Zrobię Wam obrót teraz. Będzie to dziwnie wyglądało, ale o, tylko w taki sposób mogę go złapać w całości. Tu jest 2,25 do sufitu. Takie cudo, słuchajcie. Co my tu mamy? Słuchajcie, na dzień dobry. Dla tych, co wiecznie marudzą, macie cenę za całość. To jest 16,5 tysiąca. Cena netto, bo różni ludzie różnie płacą VAT. Odliczają, nie odliczają. Także cena jest wrzucona, słuchajcie, netto. I tak, sam zbiornik to jest 15 500, a ubieranie jego to jest około 1000 zł. Z tego, co się dowiedziałem, na ubieranie schodzi, znaczy no inaczej można tak powiedzieć, na ubieranie wchodzi temat około 4-5 godzin ubierania zbiornika. Tego jednak dłużej, bo to jest nietypowy zbiornik, tak naprawdę pierwszy taki nietypowy zbiornik u Noela, co sobie ja powymyślałem, jeszcze dodatkowe rzeczy. No i czasem wychodzi też nocleg kierowcy, bo przeważnie bufor do ubierania jest rozładowany na samym końcu, gdzieś jest w okolicy robiony nocleg, żeby na drugi dzień go ubrać na spokojnie, bo jest przy tym, powiem Wam, roboty. Także słuchajcie, tak to wygląda kosztowo. I tak, lecimy dalej. Słuchajcie, bufor 70 kWh, 70 kW energii. Dla mnie ta energia jest liczona użytkowo, czyli od 20 do 90 stopni. To macie tutaj 70 stopni w buforze o pojemności 900 litrów. Dokładnie ile jest tutaj co do litry, to jak naleję się dowiemy. Tak no, ciut. Nie będę go tu mierzył, bo to nie ma sensu. Także na razie to jest 900 litrów. Jak będzie więcej, to dla mnie oczywiście na plus. I licząc to, śmiało wychodzi nam ponad nawet 70 kWh, tam około 73 kWh, jakby to z ciepła właściwego i z całej reszty policzył. Ale ogólnie tyle energii, jakby chciało się zgromadzić, tyle się zgromadzi. Można, że tak powiem, grzałką, to wyjdzie wtedy te 70 kWh, 73 wpakowane, ale jakbyśmy na przykład do 45 stopni, 150 grzali pompą ciepła, a resztę grzałką albo innymi źródłami, to wyjdzie wpakowanie nam energii taniej, a dalej mamy te 70 kWh. I od razu tutaj przeskoczę właśnie do tej ceny, czyli tak brutto by wyszło około 20 tysięcy za zbiornik, czyli wychodzi Wam około plus minus 300 zł za 1 kW, 1 kWh zgromadzonej energii. Przy, słuchajcie, dzisiejszych cenach magazynów energii litowych, czyli FePO4, tam się cena waha średnio około 1000 zł, także macie 1/3 ceny, tylko że tutaj gromadzimy ciepło, a tam gromadzimy energię elektryczną. Jak dla mnie najlepiej mieć i takie w domu, albo rozbudowywać. To już kwestia, co kto chce. Dzisiaj skupiamy się na buforze. I słuchajcie dalej. Tak jak mówiłem, bufor, pojemność 900 litrów. W buforze jest 3 miedziane wężownice.
Pierwsza wężownica, o tutaj na schemacie, bo ja mam schemat tutaj ogólny już, co będę chciał z tym wszystkim zrobić. Pierwsza wężownica górna to jest wężownica do CW. Ona ma największą powierzchnię, bo ma 3,4 m². Znajduje się tutaj. Tutaj będzie wyjście, tutaj będzie zasilanie. Oczywiście to będzie wszystko opomiarowane. I mamy dwie dodatkowe wężownice. Tak jak mówię, bufor jest dopakowany na maksa. I tutaj mamy dwie już o takiej samej pojemności, 1,7 m i 1,7 m². W moim przypadku jedna dolna się znajduje z tej strony, a środkowa wyjścia ma z tej strony. Dlaczego tak? Słuchajcie, dlatego, że także wcześniej plan był taki, że ta z prawej strony będzie wężownicą gazową. Stety, niestety, może bardziej stety, jednak zostajemy przy moim wymienniku ogólnej wymianie takiej normalnej, bo z tą wężownicą pewnie było więcej problemów jak po użytku. Także zostało zastąpione w tym miejscu, a że już zbiornik był po prostu wypalony pod te wszystkie strony i inne rzeczy, to już nie było sensu zmieniać. Dla mnie to nie problem połączenia tych wężownic, żaden. Także słuchajcie, temat wężownic. Mamy tutaj 3-4 metra. Tutaj też mamy 3-4 metra, dobrze mówię? Tak, 1,714, 3,4. Także mamy 6-8 m² miedzianych wężownic. Przypominam, to są wężownice miedziane, także sprawność jest o wiele większa jak wężownic stalowych. No i dlatego też jest większy ich koszt, bo miedź tania nie jest, jak wiecie, a tutaj tej rury jest dosyć sporo. Tak, słuchajcie, dalej lecimy. Izolacja. No izolację ma każdy zbiornik. W tym zbiorniku izolacja to jest wełna skalna prasowana. Słuchajcie, tutaj mamy 7 cm wełny. Poprosiłem, żeby mi zostawili jeden kawałek właśnie taki, żeby pokazać Wam, bo tutaj zbiornik był ubierany na miejscu, a przez to, że to na przykład ma nietypowy układ podgrzałki wężownicy z drugiej strony, nie można było użyć typowego jakiegoś schematycznego, tylko trzeba było tutaj na miejscu po prostu dopasowywać to ocieplenie, a jak widzicie u mnie w miarę miejsca troszeczkę jest, a jak tutaj kolega co to ubierał opowiadał mi, że w takich klitkach przychodzi to ubierać, to jest, słuchajcie, no masakra, musi się narobić, ale przez to, że zbiornik wjechał bez ocieplenia, to mam 15 cm powierzchni zbiornika więcej na szerokość, także dla mnie tylko na plus. Słuchajcie, trzeba decydować. I tak, wełna podoba mi się, bo jest już od razu pewnie tak zamawiają po prostu, żeby była prasowana pod już kątem zbiornika, nie nad kolem zbiornika, bo ja im tutaj gdzieś przenosiłem, próbowałem ją wyprostować, zobaczcie co się dzieje. Ona się rozwarstwia, czyli ona tylko i wyłącznie może być w tej pozycji, no i bardzo dobrze, bo wtedy jest maksymalnie zrobione, słuchajcie, ocieplenie. Oczywiście ocieplony jest spód cały, ocieplona też jest góra, także zbiornik jest zamknięty, będzie zabawa termowizji. No i ta wełna też ma tutaj ekran z zewnątrz, taka folia jeszcze samoprzylepna aluminiowa, no tutaj jest raczej wszystko z tą wełną w standardzie. Także bardzo fajnie. Wełna skalna, no gęstość jednak robi robotę. Nie trzeba dużej grubości, a jednak gęstość no robi robotę. Jak to przy wełnie skalnej. I tak, słuchajcie, dalej. 3 razy grzałka. Temat u mnie jak na razie będzie jedna grzałka. Tutaj jak widzicie jest narysowane jedna grzałka, to będzie pod odzysk. Będę się właśnie bawił, żeby nie oddawać do sieci, tylko przełapywać energię. To co miałbym wysyłać, to bardziej pod względem net billingu, nie? Czyli ładowanie bufora nadwyżką z fotowoltaiki. To do tego będzie tutaj Eko ZPV zapięte i będziemy sobie lecieć z tym tematem. Będzie zabawa, kombinacje. Mimo że jestem w net meteringu, już pomalutku coraz bardziej zaczynam się przestawiać, ale dalej jestem w tym net meteringu, ale jak ja się przestawię, to Wam pokażę co lepiej, co gorzej, jak to wszystko wychodzi. Także to jest bardzo też ważne. I tak, w moim przypadku jest przygotowanie, o jak widzicie, pod 3 grzałki. Także ta na dole będzie właśnie pod nadwyżkę,
a tutaj na razie będzie zaślepione. To są grzałki przygotowane pod na przykład jakby się kiedyś turbina wiatrowa pojawiła, to tutaj będzie grzałka do hamowania. Może nawet dwie grzałki do hamulca się użyje. I też jeśli by się na przykład z samych paneli pojawiło grzanie też jakieś testowe, to też wyjście. Ja jestem zdania takiego, że już życie mnie nauczyło, niech w tym zbiorniku będzie tyle wejść i wyjść, ile tylko się da. I wolę je pozaślepiać, niż później dalej się drapać po głowie, co z tym zrobić. Dlatego on jest maksymalnie doładowany. No to można było jeszcze więcej, ale już tak na moje możliwości jest doładowany tym wszystkim, żeby już tu został na zawsze i nie musiał dalej kombinować już przy tych przełączach, rozłączaniach. O, może tak powiem. Także mamy przygotowanie pod 3 grzałki. Przygotowania są dwucelowe. Nad każdą grzałką oczywiście jest jeszcze, jakby grzałka sama w sobie nie miała kapilary, można sobie tutaj wstawić czujniki, podgrzałeczki. Także tutaj jest takie przygotowanie. I tak mamy teraz wejścia, wyjścia. Jak chcecie, prawda? Czyli mamy tutaj, zobaczcie, 16 sztuk, po 8 z jednej, z drugiej. O, to przygotowanie po prostu jednocelowe, mufy wspowane. I tutaj mamy od góry do dołu 8 sztuk. I z drugiej strony tak samo mamy od góry do dołu 8 wejść, wyjść. Oczywiście na samej górze jest jeszcze tam, jak widzicie, pododpowietrznik. Jeszcze dwie dziurki, zaraz wam pokażę. I na samym dole jest spust. Ja spust akurat założyłem korek, bo przez to, że zbiornik po prostu ledwo się tu mieści, to spust sobie zrobię tutaj. Dla mnie to nie jest żaden problem akurat. I będzie w tym miejscu spuścić. Tak, czyli mamy wejścia, wyjścia. Co kto chce, pod co to chce. I u mnie w tym momencie właśnie wejścia, wyjścia, słuchajcie, będą używane pod pompę ciepła i zasilanie i powrót jak na razie z centralnego ogrzewania. Później co dalej, to się wszystko, słuchajcie, zobaczy. Co tutaj jeszcze sobie wypisałem? Czujniki temperatury. No, przygotowanie pod czujniki temperatury tu jest 13 sztuk w tym momencie. Także tutaj mamy z jednej strony raz, dwa, tak? Dobrze mówię, tak. Tutaj mamy 2. Przy każdej grzałce to mamy 3, 4, 5. Tutaj od przodu mamy raz, 2. Tu mamy 4. I tutaj też mamy raz i 2. Także na każdym poziomie, jak chcecie, możecie mieć zamontowane. A i specjalnie dla mnie, słuchajcie, jeszcze 2 są tam, na samej górze. Po co mi tam, słuchajcie, na samej górze czujniki? A po to, słuchajcie, że ja już po poprzednim się nauczyłem. Tutaj będą czujki. Jedna będzie właśnie od pompy obiegowej. Tutaj, żeby odcięcie pompy obiegowej, jeśli będzie za zimno w zbiorniku. A druga dla pompy ciepła. Dlatego, że tutaj zawsze będzie najstabilniejsza temperatura przy samej górze zbiornika. Bo wężownica, jak widzicie, kończy się tutaj. Mam tutaj jeszcze te, nie wiem, za 20 cm takiej wolnej wody. Także to będzie w miarach testowe. Jeśli to się nie sprawdzi, oczywiście mam tyle wejść i wyjść na te czujniki, że nie ma problemu. I tutaj będą wchodzić od razu, o, nawet wam może pokażę, bo ja pomału gromadzę. O, takie kapilary mamy na 20 cm. Słuchajcie, bo tutaj mam tak, tutaj mam 9 cm no, przygotowania, czyli 11 cm kapilara będzie w wodzie. Kapilara ma być w wodzie w środku zbiornika, a nie coś tam jeszcze jakieś mi kombinacje robić od no od ścianek, nie? Także mierzymy cały czas wodę. Także tak to, słuchajcie, wygląda. No i tyle chyba, nie? Zbiornik jest cały. Kombajn jest i to konkretny. Tak jak chciałem tak naprawdę. Chciałbym trochę większy, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy już przy moim domu plus mój magazyn energii będzie około 40 kWh magazynu energii plus jeszcze to. Jak to się sprawdzi? No to już będzie bardzo fajnie, ciekawie można będzie to obserwować. Pompą ciepła będzie grzane do 38 stopni. Z grzałką będzie grzane do, na razie myślę chyba 50, bo jeszcze jestem w net meteringu i ta grzałka na moim niekorzyść trochę działa, bo normalnie to bym oddał energię do sieci, później pobrał, przerzucił przez pompę ciepła, ale będąc w net billingu
Trzeba łapać każdą energię, która wychodzi do sieci, bo nie odzyskacie jej, niestety. Także warto przez grzałkę pchać zbiornik i później odzyskiwać. A że ten zbiornik ma wężownicę do CWU, to już macie 2 w 1, prawda? Tutaj cały czas macie w zbiorniku z centralnego ogrzewania wodę, czyli już jest zmiękczona, czyli grzałka Wam się w życiu nigdy nie zakamieni, a wężownica miedziana dodatkowo będzie też odkażać Wam wodę. Jeśli będziecie zbiornik cały czas utrzymywać około 50 stopni, to nie trzeba Wam, jak w moim przypadku na przykład, po drodze mieć pompę ciepła, która jeszcze stabilizuje temperaturę. Albo można mieć po drodze piec gazowy z małym zbiornikiem, który dodatkowo dogrzewa już do Waszej konkretnej istniejącej, a ten zbiornik cały czas będzie Wam tutaj wszystko mieszał. Dlatego u mnie to jest tak zrobione, że to, co idzie z kolektorów, idzie tutaj przez tą pompę ciepła, prawda? Wraca na wężownicę, tutaj będzie maksymalnie wychłodzone, ile tylko się da. Dlatego też zasilanie i powrót jest ponad trzecią wężownicą. To jest dla mnie pierwsza, druga, trzecia. Żeby tylko z dna jak najwięcej tego zimnego jeszcze, znaczy oddać tutaj i do kolektorów jak najzimniejsze wróciło. I jeszcze mam po drodze inny zbiornik, także z kolektorów będę już schodził z temperaturą coraz niżej, przez to będę miał lepszą sprawność kolektorów po prostu. I jeszcze więcej energii z nich wyciągnę i oddam do zbiornika. I dla mnie zład wody, kiedy jest więcej, to nie trzeba grzać tego wyżej. I są mniejsze straty ciepła też po prostu, bo im wyżej, tym większa strata ciepła. Także coś takiego w tym temacie wyjdzie. I słuchajcie, tyle. Kwestia ceny, każdy sobie musi policzyć pod siebie, co mu trzeba, jak mu trzeba. Ja mówię, ja pokazuję, jakie są możliwości, a jak mam możliwość, to maksymalnie Wam pokażę, ile w moich warunkach taki zbiornik ogarnie tematu, pomoże. No i trochę straty też czasem na tym będę, tak jak mówię, na meteringu, bo będę przez grzałkę pchał, ale warto pokazać możliwości. I tak tej nadwyżki mam na tyle, że mi przepada, to nic się nie dzieje. Póki jestem na plus całościowo, to mogę generować straty, które i tak by może i były, może by przepadło później. Tyle. Słuchajcie, jak chcecie coś wiedzieć więcej, to pierwsze co, to w opisie filmu najważniejsze informacje, numery telefonów i te sprawy. A resztę piszcie w komentarzach. Ja pomału zbieram graty, bo tutaj jednak dla mnie się pojawił temat wężownic miedzianych. Także połączenia tutaj żadne ściskane, tylko wszystko skręcane no tak samo jest jak w układzie, powiem Wam, solarnym. Identyczne 3/4, czyli te samo zaciskowe do skręcania. To już mam pozamawiane. Węże, wszystko. No i będzie tutaj, słuchajcie, dużo zmian. Zbiornik będzie sobie stał tutaj sam, bo się, jak widzicie, nie mieści. Ja mierzę zawsze, ale jak finalnie wychodzi, jednak szkoda kombinować. Buderusik sobie pójdzie w inne miejsce, ale tutaj będzie stał na straży na straży mojej energetyki. Także fajnie, że się udało nawiązać współpracę z UNL-em, bo powiem Wam, to wyszło spontanicznie, tak naprawdę. Bardzo spontanicznie to wyszło i nie na napince. I jednak zrobili to, co chciałem. No i tyle. Co mam Wam więcej powiedzieć? Chciałem taki zbiornik, trochę większy chciałem, nie? Tak z 1500, no ale zobaczymy. Może to już by był przerost formy nad treścią, bo jednak w okresie zimowym wykorzystam go na 50%, ale w okresie przejściowym może się uda go wykorzystać na 100%. Jeśli nie pójdzie w magazyny bateryjne. No zobaczymy wszystko, także u mnie cały czas na bieżąco kombinacje. Tyle. Do opisu zapraszam po dodatkowe informacje. Resztę piszcie w komentarzach. A ja co? Zbieram graty i przerabiam. Tylko najbardziej to mnie trzyma, wiecie co? Pogoda. Bo jest cały czas te plus 28, plus 30, a ja muszę przerobić układ glikolowy i jeszcze zmienić jego obieg. I jeszcze rury porozpinać, poprzepinać. I pasowałoby mi przynajmniej z jeden dzień, żeby deszcz nawet padał.
Mimo tego by były kolektory przykryte rury, a one i tak będą generować. Nie chcę, żeby się po prostu uszkodziło. A na takich upałach to jedyne wyjście to wymontować wszystkie rury i później zamontować z powrotem. To też jest niby pomysł, ale do zimy jest daleko, to na spokojnie się wszystko ogarnia. W międzyczasie można inne rzeczy robić. Zbiornik uzbroić i przygotować się jeszcze przemyśleć tematy, żeby nie było, że tak powiem, dupy. Dobra. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Ja lecę z tematem dalej. Cześć.